Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tych oto 4 kachonów marki Thomann. And if you are not from Poland, there are English subtitles. Jeżeli lubicie kachony, zostańcie ze mną. Jeżeli nie lubicie, to również zostańcie, bo na pewno je polubicie. Są to bardzo fajne, uniwersalne instrumenty dla każdego. A ja zapraszam Was do obejrzenia tego materiału, a póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i tuż za czołóweczką zaczynamy prezentację tych instrumentów. Jedziemy! Dobrze, witam Was, słuchajcie, dzisiaj w materiale o kachonach. Przyznam się, że ostatni materiał na kanale o kachonie to był jeden z pierwszych materiałów, chyba z 5 lat temu, kiedy to grałem na ukulele wersję Fear of the Dark Iron Maiden. To nagranko jest, także zapraszam Was serdecznie również do obczajki. No a dzisiaj mam dla Was przygotowane 4 kachony od Thomanna. Kachony, które myślę, że fajnie zaprezentować, ponieważ każdy z nich czymś tam się różni, oprócz ceny. No i ja jestem tu po to, żeby Wam to wszystko pokazać, wytłumaczyć i pograć. Od razu na sam początek mówię, że wszystkie dźwięki, które póki co usłyszycie, pochodzą z tego jednego mikrofonu. Potem zrobimy takie małe zamieszanie, że podstawię mikrofon od bębna basowego i nagram troszeczkę z tego naszego pudła rezonansowego te dźwięki, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie macie tak, jakbyście akustycznie słyszeli te wszystkie instrumenty, siedząc tutaj obok mnie w studiu. Słuchajcie, rozpoczynamy od tego kachonika. Kachonik z serii 200, czarny, a tutaj płyta, a dlatego czarny, ponieważ ta płyta, to co mamy tutaj dookoła, jest to, słuchajcie, po prostu sklejeczka, a ten froncik, jakże piękny, w ogóle ma bardzo fajną strukturę drewna, jak się go dotyka, to wszystko czuć, a ten froncik, słuchajcie, jest zrobiony z wierzby. Także naprawdę się to ładnie prezentuje, a nie jest to wcale drogi instrument, kosztuje niecałe 300 zł. Ach, tutaj jeszcze, słuchajcie, jest bardzo fajna rzecz, jak od środka się zajrzy, zapomniałem o tym powiedzieć. Mamy, słuchajcie, 4 na stałe umocowane sprężyny i wystający klucz imbusowy. Możemy sobie wsadzić rękę i go wyciągnąć, a on, słuchajcie, służy nam do tego, aby tutaj śrubeczkami od dołu można troszeczkę te struny w razie czego podkręcić. No i co? Zobaczymy sobie, jak to, słuchajcie, gra. Już na nim siadam. Na sam koniec materiału zrobię porównanie dźwiękowe między jednym, drugim, trzecim a czwartym, ale póki co biorę się za tego. Tylko muszę podmienić, bo teraz siedziałem na innym koledze. Także kachonik jest. No, widzicie, więcej, bardziej mniej niż ten kachon, no, ale no niestety tak to wygląda. Chociaż może Wam podmienię jeszcze drugie źródło. Tak zrobię. No to jedziemy. I jak Wam się takie coś podoba? Całkiem nieźle się to sprawdza, prawda? No dobra, a teraz słuchajcie, pan z symbolem 300. Tutaj widzimy, już troszeczkę nam się zmienia. Mamy tutaj boczki i górkę, cały ten korpus z klonu. Natomiast to, co mamy na froncie, jest to ciemna hikora. No, prezentuje się wizualnie bardzo ładnie. Natomiast tutaj mamy taką oto niespodziankę. Jest to sterowniczek do sprężyn. Tutaj mamy takie typowe sprężyny werblowe, właściwie 2 komplety. No i właściwie nim
możemy sobie te sprężyny ściągnąć lub też dokleić do naszej płyty grającej. Oczywiście w mniejszy bądź w większy sposób. Mogą być bardziej napięte. No, zaraz pokażę Wam, jak to funkcjonuje, więc może pierw zagram Wam bez sprężyn, potem z lekko napiętymi sprężynami, a potem z mocno napiętymi sprężynami. Bez. Takie zwykłe pudło, nie? To teraz je trochę napinam. Teraz trochę bardziej napinam. I zobaczymy, czy da radę jeszcze bardziej. O! To już przewalone, nie? To już nie to. Wycofam. To jest chyba najlepsze ustawienie, nie? Przyjemnie ten gachonek również brzmi, prawda? No za ten kachonik musimy zapłacić ciutkę więcej, ale naprawdę ciutkę, ponieważ kosztuje jakieś 300 zł. A do tych dwóch kachonów pierwszych dodatkowo dostajemy w pakiecie pokrowiec na plecki z taką jakąś niegrubą gąbeczką, ale fajnie możemy ten kachonik sobie bezpiecznie przechowywać i transportować. Dobra, a teraz czas na to cudo z symbolem 501. No tutaj już jest jakby tak bardziej na wypasie, słuchajcie, mamy korpusik z brzozy, czyli niby z lepiej rezonującego drewna, a ten top do uderzania jest z akacji jedwabistej. Naprawdę ładnie jest to wykończone. Dodatkowo mamy zaokrąglone tutaj różki. No, to kwestia estetyki, ale przyjemnie się tego dotyka. Natomiast tutaj mamy już zupełnie inny system sprężynowy. Po pierwsze mamy tutaj schowany kluczyk imbusowy, no, łatwo dostępny, który możemy sobie wyciągnąć. Natomiast ten system sprężynowy, zobaczcie, tutaj już nie ma tak jak tam jeszcze jest wajcha i jakby blokada. Tutaj po prostu przekręcam i to działa. Dodatkowo mamy taki jakby drut przymocowany, to jest ten właściwie tłumik. Tam zauważymy, że jeżeli te sprężyny były, no to były w powietrzu i dyndały, nie? A tutaj jak go zakręcę, no to one dotykają tego druta, przez co jest cisza i nie przeszkadzają. Ale również tą korbką wtedy dokładając mogę te sprężyny dołożyć do płyty wierzchniej mocniej, a jak przekręcę w drugą stronę, no to troszeczkę słabiej. Tak gra bez sprężyn. Teraz je troszeczkę naciągam. Za mało. Jeszcze. Słychać różnicę brzmieniową między tamtymi, nie? Zobaczę, czy jeszcze mocniej mogę. No tutaj jest to, że nie ma opcji jakby przepięcia tych sprężyn za mocno, ponieważ mechanizm nam na to nie pozwala i po części dobrze. Naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. No i do tego kachona dołączony jest jeszcze jakby lepsiejszy pokrowiec, to znaczy no z taką kieszonką tutaj dodatkową, wygląda jakby bardziej solidnie oraz tak jak kwadratowa gumowa podkładeczka, którą sobie możemy nakleić tutaj, żeby troszeczkę bardziej miękko się siedziało.
No jak to wygląda cenowo? No wiadomo, za jakość, za bajery musimy dopłacić, więc mamy już tutaj powyżej 400 zł. Natomiast uważam, że jak na ten mechanizm, to i tak ta cena jest absolutnie mega fajna i warto. I no, fajnie, warto, naprawdę warto. Tutaj ten bajerek mi się bardzo fajnie podoba, jest to uniwersalne. Przechodzimy w takim razie, słuchajcie, do ostatniego, który tak naprawdę jest kachonem basowym. Bas był już tutaj tak naprawdę, zobaczcie, nie mamy już tej dziury, prawda? Za to mamy tutaj takie dwa tunele wielkie, z których się nam wydobywa dźwięk, no ale w takim razie żadnych korbeczek tutaj nie ma, więc sprężyny mamy zintegrowane na stałe w środku. No i zobaczymy, czy ma to większego kopa, czy też nie. No przyznam wam się, że musiałem skręcić troszeczkę czułość mikrofonu, ponieważ naprawdę dźwięk jest znacznie głośniejszy. No i te basy się też bardziej przebijają. No, a to cudo również kosztuje 430 zł, czyli tyle, ile ten wcześniejszy. No dobra, to teraz słuchajcie, szybka próbka na każdym z kachonów przy użyciu tylko i wyłącznie tego mikrofonu. A potem przekładam mikrofon pod pudło rezonansowe, od drugiej strony taki mikrofon, o, wiecie, od stopy i zobaczymy jak to się nagra, no zwłaszcza jestem ciekaw w tym basowym kachonie, ponieważ on tej dziury tam nie ma, no ale no sprawdzimy. No, słuchajcie, to by było na tyle. Jak słyszymy, różnice między tymi instrumentami występują. Im więcej płacimy, tym jakby ten dźwięk jest lepszy, jeśli też chodzi no jakby o tą różnicę między tym basem, czyli graniem w środku, a tymi uderzeniami typu snare. No inaczej sprężyny zbierają, inaczej się to wszystko odzywa. Dlatego też chciałem wam nagrać ten materiał, aby każdy z was sobie to wszystko w głowie poukładał, posłuchał i sam podjął decyzję. Jeżeli chodzi o zwykły fan, żeby sobie grać, to słuchajcie, te naprawdę dają radę. Jak chcemy uzyskać coś więcej, no to wiadomo, że wtedy bierzemy coś lepszego, a jak ktoś lubi bas, no to wiadomo, musi wybrać to. Słuchajcie, linki do zakupów tych kachonów macie w opisie i w komentarzu i będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie właśnie z nich. Natomiast część z tych instrumentów może pojawi się na wypożyczalni muzycznej graty.pl, więc też jakby ktoś chciał spróbować na miesiąc na przykład wypożyczyć sobie takiego kachonika, to ma taką możliwość. Ja słuchajcie, wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać w komentarzu, który z tych instrumentów najbardziej wam się podoba, najbardziej przypadł do gustu, najfajniej brzmi, bądź po prostu, nie wiem, najciekawiej. To już wasza, jakby po waszej stronie należy, jak wy to wszystko odbieracie. A ja, słuchajcie, dziękuję patronom kanału za wsparcie. Jeżeli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to również zapraszam was na Patronite. Tam jest opcja wsparcia kanału, dzięki któremu tak naprawdę ja mogę się rozwijać, a wam mogę przekazać chociażby linki do wcześniejszych publikacji, raz na jakiś czas jakieś gadżeciki, spotkanka i tak dalej. Także zapraszam do zapoznania się. Też Facebooczek, TikToczek, Instagramik, konta mam, więc możecie sobie mnie poobczajać. A ja dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Dzięki, cześć i pa!